Dużo pamiętam z tych stron. Na tych koniach jak jeździłem, to ojej. No byłem żywe dziecko i wszędzie mnie było pełno. To nie była wieś, bo to były kolonia Kruszewa. Gmina Antonówka, powiat Sarny, województwo łódzkie. W naszych właśnie stronach to czysto Polacy wszyscy. Ukraińcy mieszkali obok na wioskach. Nikt nikomu nie przeszkadzał. Stał kościół nasz, a oprócz stała cerkiew. Kto chciał iść do cerkwi, szedł do cerkwi. Kto do kościoła, to do kościoła. Jego wola. Ja się urodziłem już w nowym domu. Tata jako kawaler budował już nowy dom. To był duży, przestrzenny dom, kryty gontem, gdzie były takie chałupki, resztę słomą kryte, nie? Jak to na wsi dawniej. Sołtys jak wiadomość jakąś chciał przywieźć, to na koniu tylko, przecież żadnych pojazdów nie było. Dzieci to chodziły, chłopcy do 7 lat w sukienkach takich. U nas to mieliśmy na tyle dobrze, bo w sieni, na korytarzu w sieni stało krosno i tam samodziały były wyrabiane, a taki Żyd był Ferdynand i mówi do ojca: Judzik, ja przyszedłem znów u ciebie przezimować. I za to szył różne ubrania, tam musiały być ciepłe z samodziału, bo tam mrozy były nie takie jak u nas. Do 40 stopni sięgały. Jako dzieciakiśmy się latali, bawili, a tu wojsko na koniach. A to byli bolszewicy. Karabiny na sznurkach naturalnie. Przejechali przez wioskę, ale później się zatrzymali jednak, bo u nas taki był jeden pokój, taki salon duży, to zrobili sobie świetlicę. Powiesili swoich bożków na ścianach, zebrali ludzi, zegnali z pół wioski, czy z całej nawet. Tłumaczyli, że oni przyszli burżujów rozpędzić. Wieczorem szczekanie psów na parośli, a myśmy tak na wskroś, to z kilometr dobry może był. Ojciec chciał iść zobaczyć, co tam u stryjostwa się dzieje. No i skoro świt, ojciec pobiegł tam przez pola i co zobaczył, to mamie opowiedział. No to cała rodzina, wszystko pomordowana. Dziecko w kołysce, nóż w piersi wbity. Ukraińcy mordowali bezlitośnie. Im pop w cerkwiach powiedział, że jak wy mordujecie Polaków, to będziecie mieli wolną Ukrainę. I oni się tego trzymali. A jeden z kuzynów ojca miał 4 dorosłych synów takich potężnych i wszystko. Najpierw podobno ich związali, oczy im powiązali. No i na harmoszce jeden grał i w takt muzyki rąbali Polaków. Żydzi, którzy tam chcieli przenocować u wujostwa, słysząc jakiś tam gwar na ulicy, to rodzina ich schowała do piwniczki pod kuchnią. Jedna z kuzynek, to jako dziecko, pod ławę weszła, bo takie duże ławy były i dostała siekierą w głowę. To już poprawki nie było, nie? Ukrainiec uznawał, że już nie żyje. Ci Żydzi, którzy tam byli w piwnicy, w pewnym momencie coś im na głowę kapie. To krew. Pomordowani byli wszyscy ludzie, w 2 domach zebrani. Później chłopi wykopali okropny, duży dół i wszystkich w jeden dół i zakopali.
pamiętam nazwisko Bogulak. On był wojskowym. Służył w wojsku i się znał trochę na tym i zrobił taką partyzantkę. I tak parę jakichś karabinów, coś z widły, kosy, sztorcy i mężczyźni w sile wieku, którzy byli jeszcze tam, to ten Bogulak ich tam ćwiczył w obchodzeniu się bronią. I w nocy chodzili na akcje. Nieraz nie wszyscy wrócili. Pewnego razu zobaczyliśmy tumany dymów nad Kruszewem. Cała wioska spalona. Ukraińcy spalili. No to wtedy konie, wóz i do lasu. Zwierzęta wypuszczone na samopas. Idźcie gdzie chcecie. No jedną krowę za wozem ciągli tam. Świst kul to jeszcze dziś pamiętam, jakśmy uciekali. Dzieci, tylko się schowajcie dobrze w pierzyny i nie podnójcie głów. Tak rodzice nam mówili. W tym lesie to jak w lesie. Spanie w ziemiankach, 40 parę stopni, to nie bajka, nie? Jak byliśmy w lasach, to nas tam wszystkie choroby dopadały i tyfus i co tylko. Prawie pół roku to tak po turecku siedzieliśmy z bratem. Jak ta choroba niby przeszła, to od nowa nas uczono chodzić. Uciekaliśmy wozami przez tyr w jedną stronę, w drugą stronę. W jednej takiej wiosce zatrzymaliśmy się stajki, no bo już nie było co jeść. Tam zginął mój taki drugi tata, ojca brat, najmłodszy Kazimierz. Tak byli podzieleni ludzie. U tych ludzi, u tamtych ludzi po kilku, żeby nie w jednym miejscu przecież. To ja spałem właśnie z wujkiem Kazikiem. Rano skoro świt przyszło, dwóch banderowców i do wujka za stół sadzić. Usiadł, karabin mu przyłożył do piersi i się go pyta, co ty, razwiedczyk, czpion? A on ani słowa po rusku nie rozumiał. No i tak mu kilka razy, czpion, czpion. No on czpion, no to tam nacisnął spust i wujek tylko krzyknął o Jezu i było po nim. No. Taki strumyk płynął niedaleko tych stajek, no i tam pochowali go w ubraniu, dół wykopany i zakopany. No to tam. Nikt tam trumny nie szukał, ani księdza, ani nic. Bieda coraz większa. Ci gospodarze dobrzy byli ludzie, no ale im też się wszystko skończyło, bo te bandy różne ich okradały. Oni sami nie mieli co jeść, a co dopiero ludziom obcym dawać, nie? Ojciec mówił, nie ma rady, musimy uciekać dalej. I się dowiedział, że jakieś pociągi, że Niemcy zabierają na przymusowe roboty. Pojechaliśmy. Dabendorf Nord pod Berlinem. To całkiem przedmieście Berlina jest. Tam też była bieda okropna, ale myśmy tej biedy doświadczyli, co niemiara. Bo ja był największy z tych dzieci, to musiałem po zupę chodzić z taką jedną dziewczyną większą. No zupa, to była zupa, no. Łyżka smalcu chyba, zgnita brukiew, ale zupa i ciepła. A babcia nieraz przynosiła 2-3 ziemniaki, potem rewidowali, to w majtkach przepraszam, przynosiła. Tośmy krajali te ziemniaki na plasterki i jak piec się palił na tych dźwiczkach i to się przypiekło, ale to było smaczne. No głód był taki, że no co tu jeść? Kamienie zbieraliśmy takie ładniejsze i łykali. I to na pewien czas zaspokoi głód. Żołądek jest pełny i głodu się nie czuje. Pod koniec wojny to jeszcze nas przeniesiono z jednego baraku, gdzieś tam z 50 kilometrów dalej, do innego baraku. Słyszymy ruską mowę, bo Rosjanie tam weszli. Bałagan wtedy okropny.
Rozbijane sklepy były. Ludzie umierali, bo dorwał się do żarcia takiego konkretnego, to od razu żołądek nie przyjął. I dużo pomarło, pochorowało się. Ojciec, idziemy do domu, pieszo idziemy. Ale pierwsza, lepsza wioska napotkana. Niemiec uciekł, w oborze, w stajni stoją konie, wóz, wszystko. No to co miał zrobić? Zabrał wszystko i nas na wóz i jechaliśmy do Polski. Dom no to nasze wschodnie tereny, tam gdzie się urodziłem. Ale jechaliśmy końmi i dojechaliśmy do Leszna i w Lesznie Wojsko Polskie odebrało nam konie. Bo mówią, że tam Polski już nie ma, tam już jest Rosja. I dało bilet wolnej jazdy na miesiąc czasu ważny, że mogliśmy pociągiem jechać po całej Polsce i szukać sobie miejsca.